Tutaj chciałbym Wam przedstawić wielki plan odnowienia ziemi. Obecnie próbujemy taką ziemię, praktycznie sam piasek, zrewitalizować i rozpoczęliśmy ściółkowanie używając takich starych bel z sianem. Te bele rozkładamy w taką ściółkę i robimy takie mulczowania. Tutaj mamy tygodniowe mulczowanie i gdzieniegdzie przebijają się już pierwsze zielone bardziej rośliny. Więc w porównaniu z prawą stroną, gdzie jest sam piach, tutaj mamy wszystko zmulczowane. A jak pójdziemy kawałek dalej, powinno być widać o wiele więcej zielonych miejsc. Tak jak tu widzimy, tu już mamy po miesiącu mulczowania całkiem spory przyrost zielonych roślin. Docelowo cały ten teren planujemy zamulczować. Mamy już sprowadzone 5 beli z sianem, które będziemy po kolei rozrzucać. Niestety trzeba robić to ręcznie. Nie da się żadnymi maszynami, ze względu, że one są zbite i odchodzą takimi płatami. Więc jest to niestety ręczna robota na ten czas, ale jak widać przynosi efekty. Jeżeli zobaczymy, jak ziemia wygląda po miesiącu, po tygodniu i w ogóle nieruszona. Tutaj pracujemy nad siatką leśną i planujemy ogrodzić całą działkę. Tu jest dopiero początek już ogrodzony siatką. Zajmuje to dosyć sporo czasu, ze względu, gdyż każdy słupek jest ustawiony co 3 metry. Obecnie jakbym robił to, dałbym to o wiele rzadziej, co 4 metry pewnie. Gdyż 3 metry wydaje się za blisko. Więc mamy te słupki. Przez słupki jest przepleciony górą i dołem drut, który jest naciągaczami złapany po obu stronach. Jest bardzo mocno naciągnięte. I do tego później jest doczepiona siatka od góry. I na słupkach na środku ta siatka jest dodatkowo jeszcze przytwierdzona drutem. Teoretycznie jeszcze można, żeby nie odstawało, dodać dodatkowe miejsca, w których można to przyczepić i trochę bardziej naciągnąć tą siatkę. Tutaj niestety popełniliśmy błąd, gdyż zrobiliśmy od razu bramę. I ta brama nie jest na tyle efektywna, gdyż ta siatka leci, więc i tak będzie trzeba dołożyć drut i go napiąć. Ale przez to nie mogliśmy w tym miejscu aż tak mocno napiąć tej siatki, gdyż długość tej bramy nam blokowała, więc tutaj zostało tylko przyłapane do drutu i nie jest tak idealnie, jak powinno być. Więc ogólnie najpierw kopujemy słupki, następnie betonujemy wszystkie, które będą trzymać siatkę, więc na każde co niecałe 50 metrów lub jak pojawia się jakaś brama, tak jak tutaj. I do tego dodajemy skosy. Skosy nie są już betonowane, one tylko opierają się na słupku i są wkopane w ziemię. I tak jest robiona całość. Wszystko jest równane do sznurka, żeby w miarę równo to wyglądało. I leci tak przez całą długość działki. Na razie grodzimy 2 strony. Później jeszcze zostaną 2 strony od lasu, bezpośrednio, ale to zrobimy później. Tutaj już przygotowane mamy kolejną siatkę do ogrodzenia dalszej części. I całą długość będziemy grodzić. Całość ma jakieś 750 metrów dookoła. Obecnie grodzimy połowę tego, więc trochę ponad 300 metrów będzie ogrodzone. I jest to robota taka iteracyjna, że najpierw trzeba wkopać te słupki, później zabetonować co odpowiednią ilość, dodać odpowiednie skosy, wyrównać wszystko i dopiero później zakładać siatkę. Okolica działki cała jest otoczona sosnowymi, wysokimi lasami, co powoduje, że na działce bardzo dużo sadzonek sosny się pojawia i są one praktycznie wszędzie, więc trzeba niestety ręcznie się nimi zajmować i je wyrywać. Tutaj znajduje się nasz mały ogród, w którym są głównie buraki, marchew, tam cukinia, która wyrosła całkiem dobrze. Jak na tej peszczystej ziemi bez nawozu. Mamy też arbuzy,
które są jeszcze bardzo małe, ale rosną tutaj. Trochę rabarbaru zostało posadzone, później będziemy przesadzać. A tutaj znajdują się pomidory. Pomidory całkiem dobrze wyszły, mimo że nie opiekujemy się nimi na co dzień, to całkiem dobrze wszystko obrodziło. Tutaj również znajduje się większa ilość pomidorów, które rosną już bezpośrednio w ziemi, bez podwyższeń i też dają radę. Tutaj jest nasz zielnik, gdzie mamy miętę, lawendę, rozmaryn, oregano, szałwię. W tym miejscu posiadaliśmy śliwkę. Jeszcze rok temu dawała owoce i bardzo ładnie rosła. W tym roku jest już niestety zniszczona. Zjadły jakieś robaki, jak widać nawet przylatują tutaj różnego rodzaju ptaki i wyjadają je. Bardzo często dzięcioł tu siedzi i opukuje tą śliwkę. Niestety będziemy musieli ją wyciąć, żeby się te choroby, te robaki nie przeniosły w inne miejsca, więc ta śliwka zostanie wycięta, spalona. Od dołu puszcza kolejne wędy, więc może będziemy nadal mieli tutaj śliwkę, ale już taką, która wystartuje od zera. Tak więc tutaj mamy rokitniki. Wczoraj zostały dosadzone nowe sadzonki. Mamy rokitniki żeńskie i męskie. Tutaj i tam dalej. Jest ich dosyć sporo. Ogólnie na każdą męską sadzonkę przypadają po obu stronach żeńskie odpowiedniki rokitnika, dzięki czemu każdy z nich ma odpowiednie warunki do rozwoju. Każdy z nich właśnie został jeszcze podlany. Były wsadzone wczoraj wieczorem, dzisiaj rano podlane, jeszcze dzisiaj wieczorem pewnie będzie trzeba jeszcze raz podlać. Niektóre są marniejsze, niektóre lepsze. Zobaczymy, jak się przyjmą. To jest na przykład z poprzedniego roku egzemplarz. Niestety dużo nie urósł, ale jakoś sobie dają radę. Tutaj jest żeński, który jest już dosyć wysoki i też jest z poprzedniego roku. Więc ma jakieś 20 cm. Są na razie nadal trochę przygłuszone trawą dookoła, ze względu, żeby ta trawa rzucała chociaż trochę cienia, bo tutaj jest puste pole, więc żeby ich tak słońce nie prażyło, są trochę zabezpieczone. Tak więc tutaj mamy cały rząd rokitników. Jeszcze zastanawiam się, czy obok tego rzędu, co tu idzie, nie dać drugiego rzędu z tej strony i zrobić taki podwójny. Zobaczymy, jak one będą rosły i jak będą się prezentować, czy będzie gęsto, czy nie gęsto. Obecnie są 2 metry od siebie, a jeszcze jest przestrzeń w stronę płotu, żeby powiększyć plantację rokitnika. Rokitnik został tu zasiany docelowo, żeby dawać się koniom. Tak więc będziemy mieli jeden rząd, gdzie będzie 2, 4, 6, 8 żeńskich rokitników, które będą dawać owoce i potencjalnie drugie 8 w drugim rzędzie, więc będzie 16 krzewów. Więc powinna być to wystarczająca ilość dla niewielkiego stada koni. Tak więc aktualizacja z płotem. Tutaj mamy płot, który poprzednio pokazywałem, z nieudaną bramą. I tutaj było mocowanie takie, że ten drut przechodził przez otwory, kończył się tam i do tego drutu mocowaliśmy. Niestety nie jest to mocno napięte z tej strony. Jak widać, trochę lata. Dlatego stwierdziliśmy, że będziemy montować trochę inaczej, żeby dało się to naciągać. Więc tutaj mamy trochę inne mocowanie. Mamy 3 naciągi, które spinają w lewo i tutaj mamy drut, który to utrzymuje. I do niego ponaciągane, jak widzicie, ten drut się odgiął, bo ta siatka jest bardzo napięta mocno i ta siatka już nie lata. I nawet jak spojrzymy, ona nie jest jeszcze nawet przyczepiona, ale to jest sztywne. No, da się grać na tym.
Więc ona będzie jeszcze na całej długości przypięta, bo na razie jak widać są brzuszki i odstaje. Ale bardzo brzydko wygląda początek tam. Więc demontowanie siatki nie jest najlepszym sposobem, więc eksperymentując dalej, doszliśmy do nowego rozwiązania i to rozwiązanie jest pokazane tutaj. Tutaj jak widać był też motyw z tym drutem i do niego po prostu kończyliśmy i on był jakby, tu zaczęliśmy, a tam naciągaliśmy, więc tutaj o wiele lepiej to wygląda, ale tutaj istotna jest ta część siatki. Ta część siatki tutaj górna, gdyż ona jest za słupek wzięta i naciągaliśmy z tej strony w tą do słupka, obwiązywaliśmy i tutaj zawijaliśmy. I tak każdy po kolei i jak widać całkiem nieźle wyszło. Bo mamy tutaj, tu i tu zacznie trochę w lewo nam schodzić, gdyż dół udało się trochę mocniej naciągnąć, więc naciągnęliśmy. Bo dół się tutaj trochę po ziemi ciągnie. I tak samo jest bardzo sztywnie. Ta siatka odskakuje bardzo ładnie. Można na niej grać, jest sztywna. Nie jest prawie w ogóle chwycona, jest tylko na takie pojedyncze, żeby trzymała pion, ale do słupków ani do dołu nie jest chwycona i jest tak rozciągnięta na 50, no prawie 50 metrach, tam 45 około wychodzi. I mamy te druty dolny i górny, do którego będziemy mogli to zamocować. Dzięki temu nawet jak coś wpadnie w nią, to ta siatka nie zacznie tutaj wybrzuszać się ani odstawać. Do tego chwycimy to wszystko do słupków i dół też będzie chwycony do drutu. Więc powinna być ładnie naprężona na całej długości i wszystko powinno działać. Bardzo dużo dało nam, że zaczęliśmy od takiej mniej uczęszczanej strony, gdyż mogliśmy tutaj poeksperymentować, jak najlepiej ją montować. I już te części, dwie wyszły bardzo dobrze i jestem zadowolony z nich. Teraz zostanie tylko przytwierdzić drutem, żeby nie było tych wybrzuszeń, przytwierdzić do drutów prowadzących, a tą stronę będzie trzeba któregoś dnia poprawić, gdyż jak widać tutaj są takie wybrzuszenia, które powstały i mimo, że wszystko jest spięte, no to ten drut tutaj lata mocno i nie gra tak ładnie napięty jak tam, jak struna. Tak więc będziemy teraz robić łączenia. Będziemy 2-3 druciki kierować tutaj, żeby złączyć. W jednym miejscu, gdzie jest tutaj otwór, najprawdopodobniej gdzieś na tej wysokości tu będziemy łączyć. Tu już ładnie dotyka i nie ma z tym problemu. No i tak chwycimy, żeby było. I później dół zostanie dosunięty ładnie i też tutaj połączone drutem, żeby nic tu nie odstawało ładnie. I będzie bardzo stabilna i silna siatka. I tak na całości będziemy może w 2-3 miejscach łączyć na całej, plus do słupków po środku. I tak przez jakieś 80 metrów, licząc od tego miejsca, gdyż tyle jest siatki zrobione. Kolejne będziemy robić w przyszłości, jak tu przyjedziemy.